Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam do oglądania oraz wykonania własnego stroju kąpielowego na szydełku. Wszystko, czego potrzebowałam do zrobienia stroju kąpielowego, to włóczka, szydełko oraz nożyczki. Bikini będę przerabiać włóczką ze sklepu Action. Jest to włóczka Baby Soft Cotton 100% bawełna. W jednym takim motku mieści się 50 gram. Polecane użycie szydełka to 3 mm. Przerobiłam 2 miseczki i każda miseczka jest zrobiona innym szydełkiem. Dla tej użyłam szydełko 2 mm. Po przerobieniu okazało się, że są bardzo duże odstępy między słupkami, więc postanowiłam zmniejszyć szydełko i wzięłam 1,5 mm. Strój kąpielowy rozpoczynam od zrobienia 2 takich samych miseczek. Niezależnie od rozmiaru, każdy rozmiar zaczyna się w taki sam sposób. Używam do tego szydełko 1,5 mm i włóczka. Przerabiam magiczne koło. Jeszcze jedno oczko łańcuszka, następnie 3 słupki. Czyli łącznie 4 słupki, 2 oczka łańcuszka i znowu 4 słupki. Dwa oczka łańcuszka i jeszcze raz 4 słupki. Następnie zaciągam koło. Przerabiam jedno oczko łańcuszka, wkuwam się w tą drugą pętelkę
i przerabiam półsłupek pojedynczy. Czyli otrzymałam okrąg, w którym są 3 przestrzenie. Następnie przerabiam 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, w wolnej przestrzeni wykonuję słupek. Nad tymi 4 słupkami przerabiam nad każdym słupkiem słupek, czyli łącznie 4. Pierwszy tam, gdzie 2 oczka łańcuszka, przerabiam słupek, drugi słupek nad słupkiem, trzeci i 4 słupek. Czyli tak jak w rzędzie poprzednim, również i w tym przerabiam 4 słupki. W tej wolnej przestrzeni wykonuję słupek, pierwszy, słupek drugi, 2 oczka i jeszcze w tym samym miejscu 2 słupki. Czyli w tej wolnej przestrzeni przerobiłam 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Nawijam nitkę i przerabiam znowu nad 4 słupkami 4 słupki. Pierwszy, drugi, trzeci i 4. Pierwszy słupek nad słupkiem, drugi, trzeci i ostatni 4 słupek. Znowu wolna przestrzeń, przerabiam 2 słupki, dwa oczka i znowu 2 słupki w tym samym miejscu. Pierwszy i w tym samym miejscu jeszcze 1 słupek. Następnie znowu 4 słupki nad 4 słupkami. Pierwszy, drugi, trzeci i 4 słupek, ostatni w tym rzędzie. Następnie na koniec w tej wolnej przestrzeni na początku przerobiłam 2 słupki, teraz przerabiam jeszcze 2 słupki. Raz, 2. Jedno oczko łańcuszka. Każdy ten rząd będzie kończył się w taki sam sposób, czyli 2 słupki w wolnej przestrzeni, następnie oczko, jedno, odnajduję drugą pętelkę,
przerabiam półsłupek. Kolejny rząd, znowu 2 oczka łańcuszka i znowu każdy rząd rozpoczyna się również tak samo. Nawijam nitkę, przechodzę w wolną przestrzeń, wykonuję słupek. Następnie nad każdym słupkiem przerabiam słupek, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. W każdym rzędzie będę dodawać 4 słupki po każdej z tych 3 stron. Czyli w pierwszym rzędzie przerabiałam 4 słupki, w tym rzędzie przerabiam 8, w następnym 12 i tak dalej. Każdy rząd zwiększenie o 4 słupki. Przerabiam 8 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i 8 słupek. Znowu podchodzę pod tą przestrzeń, w której przerabiam, tak jak w rzędzie poprzednim i w każdym kolejnym rzędzie, 2 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki. Dwa słupki, 2 oczka i w tym samym miejscu jeszcze 2 słupki. Następnie nad każdym słupkiem wykonuję słupek, czyli łącznie 8. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i ostatni 8 słupek. Kolejna wolna przestrzeń. Przerabiam 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Następnie do końca rzędu 8 słupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty,
7 i 8 słupek. Dwa oczka łańcuszka, 2 słupki w tej wolnej przestrzeni. Pierwszy słupek i w tej samej przestrzeni jeszcze jeden słupek. Oczko, odnajduję drugą pętelkę, przerabiam półsłupek. Przerabiam kolejny rząd i jak już widać, wszystkie te rzędy są takie same. 2 oczka łańcuszka, nawijam nitkę, w wolnej przestrzeni przerabiam słupek. Następnie nad każdym słupkiem również wykonuję słupek, czyli w tym rzędzie 12. Przerabiam pierwszy słupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10, 11 i 12. Wolna przestrzeń, w której wykonuję 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Dwa słupki, dwa oczka i 2 słupki. Następnie przerabiam 12 słupków, czyli nad każdym słupkiem słupek. Znowu wolna przestrzeń, w której wykonuję 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. Następnie 12 słupków i kończę rząd. Przerabiam 2 słupki, 1 oczko i zamykam w drugim oczku półsłupkiem pojedynczym. Kolejny rząd. 2 oczka łańcuszka. Wolna przestrzeń. Przerabiam słupek. W poprzednim rzędzie przerabiałam 12 słupków. 12 dodać 4, w tym rzędzie przerabiam 16, czyli nad każdym słupkiem przerabiam słupek. Pierwszy,
drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11, 12, 13, 14, 15 i ostatni 16 słupek. W każdym rzędzie powinna wyjść dana ilość słupków. Czyli jeśli w tym rzędzie przerabiam 16, w kolejnym 20, następnie 24, każdy rząd musi mieć taką samą ilość. Zarówno każdy kolejny rząd, jak i te rzędy tutaj w tym trójkącie. Czyli pomiędzy każdym trójkątem musi być taka sama ilość słupków. Wolna przestrzeń, 2 słupki, dwa oczka i 2 słupki. Przerabiam 16 słupków, 2 oczka, 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki i do końca rzędu 16 słupków. Następnie w tej wolnej przestrzeni jeszcze przerabiam 2 słupki, 1 oczko i kończę w drugiej pętelce. Przerabiam półsłupek pojedynczy. Pokażę jeszcze raz, jak kończyć każdy rząd. Czyli ostatni słupek w wolnej przestrzeni przerabiam jeszcze 2 słupki. Pierwszy, w tym samym miejscu drugi słupek. 1 oczko łańcuszka. Wkuwam się w drugą pętelkę tego pierwszego słupka składającego się z 2 oczek i przerabiam półsłupek pojedynczy. I tak kończę każdy rząd. Rozpoczynam każdy rząd, 2 oczka łańcuszka. W wolnej przestrzeni przerabiam słupek. Następnie nad każdym słupkiem również w tym rzędzie słupek. Wolna przestrzeń, 2 słupki, 2 oczka, 2 słupki. I tak powtarzam do końca okrążenia. Przerabiam tyle rzędów, ile potrzebuję na dany rozmiar. Wykonuję taką ilość rzędów, jaki chcę uzyskać rozmiar.
Po przerobieniu potrzebnej wielkości, potrzebnego rozmiaru, u mnie wyszło to łącznie 11 rzędów. Ostatni rząd było to 40 słupków plus zwiększenie po środku. Rozpoczynam kolejny etap, natomiast nie jest on konieczny, można go pominąć. Mianowicie przyszywam element do miseczki. I robię to w sposób następujący. Przypinam szpilkami w 3 miejscach, czyli tam, gdzie przerabiałam zwiększenie. Teraz dokładnie układam, rozciągam i zabezpieczam w tych miejscach. Żeby mi było po prostu łatwiej przeszywać. Następnie wywracam element. Biorę do ręki igłę i przyszywam miseczkę do elementu. Przeszywam tak całość po okręgu, aż do samego końca. Po przeszyciu miseczki przerabiam ostatni rząd, czyli taką oblamówkę. Odwracam, przerabiam 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek plus jeszcze jedno oczko, czyli łącznie 4. Nawijam nitkę, opuszczam jedną pętelkę, wkuwam się w kolejną, przerabiam słupek. Jedno oczko, opuszczam pętelkę kolejną, przerabiam w następnej słupek. Oczko łańcuszka, nawijam nitkę, pętelkę opuszczam, w następnej przerabiam słupek. Oczko, pętelka opuszczona, słupek. Oczko, pętelka opuszczona, słupek.
znowu. I tak przerabiam. Najpierw tą część, a następnie do tego przedziału ta część zostaje. Przerabiam w taki sposób do końca do tego przedziału, następnie do kolejnego przedziału. Tą część zostawiam. I tak po przerobieniu tych dwóch części, pierwsza i druga, przystąpię do zrobienia ostatniej, trzeciej. Tutaj trochę inaczej się robi. Przerabiam oczko łańcuszka po ostatnim słupku, nawijam 2 razy, znowu opuszczam pętelkę i przerabiam słupek nawijany. Oczko, znowu nawijam 2 razy, pętelkę opuszczam, w kolejnej przerabiam słupek nawijany. Oczko łańcuszka, nawijam 2 razy, pętelkę opuszczam, przerabiam słupek nawijany. Za każdym razem oczko, jedno i powtarzam do samego końca. Za każdym razem opuszczam jedną pętelkę.
Ostatnie pętelki do samego końca oczka łańcuszka i wszędzie słupki nawijane. Ostatnia pętelka, słupek nawijany. Przerabiam jedno oczko łańcuszka, odnajduję trzecią pętelkę i przerabiam oczko ścisłe. Przygotowuję drugą identyczną miseczkę, czyli dół, słupki nawijane, a te dwa boki słupki. Zarówno na dole, jak i w tych dwóch częściach rozdzielam jednym oczkiem. Przechodzę do połączenia tych dwóch elementów. Robię to w sposób następujący. Tu jest środek pierwszego elementu i środek drugiego elementu. W tym pierwszym elemencie przerobiłam oczko ścisłe i przechodzę jeszcze jednym oczkiem ścisłym pod kolejny słupek. Następnie przerabiam 4 oczka łańcuszka. I łączę z pętelką po przeciwnej stronie. Czyli ta pierwsza pętelka, tutaj jest środek i zaraz za środkiem pierwsza pętelka, wkuwam się w nią, przerabiam oczko ścisłe. Pierwsze połączenie przerobiłam, następnie przechodzę oczkami ścisłymi pod kolejny słupek, czyli przerabiam 2 oczka ścisłe. Pierwsze i drugie. Czyli jestem przy drugim słupku od połączenia. Pierwszy słupek, drugi. Wykonuję 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. I wkuwam się w pętelkę przy drugim słupku po przeciwnej stronie. Czyli tutaj pierwsze połączenie, przy drugim słupku drugie. Wkuwam się w pętelkę i przerabiam oczko ścisłe.
połączone 2 słupki. I ja połączę jeszcze jeden słupek, czyli znowu przechodzę oczkami ścisłymi pod kolejny słupek. Pierwszy i drugie oczko ścisłe. 4 oczka łańcuszka. Wkuwam się w pętelkę trzeciego słupka. Pierwszy połączony, drugi połączony i trzeci słupek. Przerabiam oczko ścisłe. Następnie ucinam nitkę. I chowam, używając igły, wszywam do środka między słupki. Przechodzę do zrobienia paska o długości 90 cm. Pętelka początkowa. Przerabiam 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 i 5. Odwracam w drugiej pętelce od szydełka. Przerabiam półsłupek. W kolejnej półsłupek, drugi, trzeci półsłupek, i w ostatniej pętelce czwarty. Oczko łańcuszka przekręcam na drugą stronę, przerabiam 4 półsłupki, wkuwając się przez jedną nitkę pętelki, czyli tą pierwszą pętelkę opuszczam, w następnej przerabiam półsłupek. Kolejna pętelka, druga, półsłupek. W trzeciej pętelce również półsłupek i w czwartej czwarty półsłupek. Oczko łańcuszka, znowu przekręcam i przerabiam w każdej pętelce przez jedną nitkę półsłupek pojedynczy. Pierwszy, drugi, trzeci i ostatni, czwarty. Oczko łańcuszka, znowu przekręcam i znowu przerabiam 4 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Oczko łańcuszka, zawsze pierwszą pętelkę opuszczam, czyli tą pętelkę przy szydełku
Opuszczam i wkuwam się w kolejną. Pierwszy półsłupek, drugi, trzeci i czwarty. Znowu oczko łańcuszka i tak przerabiam taki pasek, aż otrzymam długość 90 cm. Może być dłuższy. Po przerobieniu całego paska przechodzę do przełożenia go w dolnej części, tam gdzie przerabiałam słupki nawijane. Rozpoczynam od tego miejsca. Przekładam w taki sposób i przeciągam. I tak przeplatam w każdej pętelce, czyli następnie znowu przekładam i wyciągam w następnej. I tak przeplatam przez całość, aż do końca. Wyciągam również w tym samym miejscu, gdzie zaczynałam przekładać. Przeciągnęłam cały pasek. Po środku zostawiłam 3 wolne pętelki z jednej i z drugiej strony. Następnie przechodzę do zrobienia pasków u góry po obydwu stronach. Przerabiam 4 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Wkuwam się w pętelkę. Przeciągam nitkę. Przerabiam oczko i w tym samym miejscu wkuwam się jeszcze raz. Przerabiam półsłupek pojedynczy. W kolejnej pętelce drugi półsłupek pojedynczy, następna pętelka, trzeci półsłupek i czwarty półsłupek. Oczko łańcuszka, przekręcam na drugą stronę, wywracam i przerabiam półsłupki pojedyncze, zaczynając od drugiej pętelki, czyli tą pętelkę, która przy samym szydełku opuszczam, wkuwam się w następną, przez jedną nitkę przerabiam półsłupek. Pierwszy, drugi półsłupek,
trzeci i czwarty. Oczko łańcuszka, znowu przekręcam i przerabiam 4 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Oczko łańcuszka, znowu przekręcam, przerabiam 4 półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty półsłupek pojedynczy. I znowu oczko łańcuszka i tak przerabiam 2 takie paski. Najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej. I z tej drugiej strony również odliczam sobie od środka. Pierwsza pętelka, druga, trzecia i czwarta. I w tych 4 pętelkach przerabiam 4 półsłupki. Długość tych pasków około 40 cm. Można zrobić dłuższe, można krótsze. Zależy, jaką długość kto potrzebuje.